Czy pamiętacie swoje początki przygody z designem? Pierwsze samodzielne projekty, brak budżetu, brak doświadczenia, brak pomocy, marzenia o testach, o badaniach. Z czasem komfort pracy rośnie. Mamy dostęp do większych budżetów, klienci zaczynają ufać nam na tyle, że nie wtrącają się w każdy najdrobniejszy szczegół. Mamy dostęp do dobrze skonfigurowanych kont analitycznych, ale w każdym z projektów, obojętnie czy na początku naszej przygody, czy gdzieś dalej, występują te same zmienne. Zawsze każdy projekt ma swój cel, każdy projekt ma swój budżet, każdy projekt ma swój harmonogram, każdy projekt ma proces, w jakim został wykonany i każdy projekt ma również efekt. Także uważam, że żeby w sposób autentyczny mówić o projektach i dyskutować z designerami, należy właśnie o tych zmiennych mówić i to dzisiaj dla Was zrobię. Nazywam się Łukasz Kowalski, jestem UX designerem, jestem współzałożycielem Flying Pythons, firmy, w której realizujemy cele biznesowe naszych klientów. W Bizonach zajmujemy się strategicznymi projektami największych światowych marek i robimy to z wielką frajdą, ponieważ tego typu projekty, kiedy wiemy, że jest w momencie, w którym zostaną wdrożone, będą z nich korzystały setki tysięcy osób, to są te projekty, które chcemy robić. I właśnie o jednym z takich projektów dzisiaj porozmawiamy. Redesign e-commerce'u KFC wygraliśmy w drodze przetargu. Przetarg został oznajmiony na przerobienie strony KFC, czyli części kontentowej, oraz KFC dostawa, czyli e-commerce. Cele biznesowe to oczywiście zwiększenie konwersji na sprzedaż oraz poprawienie całościowego experience'u użytkowników korzystających ze strony. Jak później się dowiedzieliśmy, głównymi elementami, które sprawiły, że ten przetarg wygraliśmy, to był proces projektowy, który przygotowaliśmy dla KFC oraz nasze doświadczenie w branży food-orderingowej z poprzednich projektów. Za mną widzicie animację, którą również pokazaliśmy podczas przetargu. Jest to nasz autorski sposób zamawiania pizzy na stronie mobilnej. Ale porozmawiajmy o twardych faktach. Nasze pierwsze spotkanie kick-offowe miało miejsce na początku, w połowie stycznia 2018 roku. Całość wydevelopowanego rozwiązania miała ujrzeć światło dzienne przed mistrzostwami świata w piłce nożnej, czyli w połowie czerwca 2018 roku. Mieliśmy 5 miesięcy na wydevelopowaną wersję. Nasz budżet na fazę design to było około 850 godzin. Z racji na wymagane tempo i z racji na skalę wyzwania oddelegowaliśmy do zespołu, do projektu duży i doświadczony zespół. Ta skala to tak naprawdę design największego niezależnego e-commerce foodowego w Polsce, z którego, jak już powiedziałem, miesięcznie korzysta setki tysięcy osób, a my musieliśmy w 3 miesiące oddać pierwsze pliki produkcyjne tak, żeby zdążyć z developmentem. Cały proces, a zarazem projekt zaczęliśmy od analizy ilościowej i od analizy jakościowej pierwotnego rozwiązania, co było wstępem do audytu eksperckiego i do badań użyteczności. Podstawowe informacje z punktu widzenia biznesowego otrzymaliśmy od klienta na pre-kick-offie, a dane ilościowe i jakościowe zebraliśmy przy użyciu Google Analyticsa i Full Story.
Z ważniejszych informacji, jeżeli chodzi o dane ilościowe, to to, że koszyk w samym e-commerce jest dużo wyższy niż w restauracji KFC. Dużo ponad połowa ruchu to ruch mobilny. Jeżeli chodzi o sam lejek sprzedażowy, to tutaj dwie ważne informacje znaleźliśmy. Była duża różnica w success rate pomiędzy użytkownikami powracającymi a użytkownikami nowymi. I była również duża różnica w konwersji pomiędzy mobilem a desktopem. Jeżeli chodzi o dane jakościowe, to na Full Story widzieliśmy bardzo dużo sesji użytkowników, którzy scrollowali góra-dół na liście produktów. Widzieliśmy użytkowników, którzy gubili się pomiędzy KFC.pl a KFC-dostawa.pl, czyli stroną contentową a stroną e-commerce'ową. Widzieliśmy użytkowników, którzy mieli problem w nawigowaniu pomiędzy produktami, pomiędzy menu KFC. Na mobilu zaobserwowaliśmy, że użytkownicy mają problem z klikalnością pewnych elementów, dużo częściej korzystali z wyszukiwarki. Tutaj znowu kolejny punkt, który powiedział nam, że być może na mobilu naprawdę mamy duży problem z nawigacją. Widzieliśmy też problemy z przejściem przez sam checkout. Dane jakościowe, ilościowe i audyt ekspercki pozwolił nam przygotować pewne hipotezy, które potwierdzaliśmy badaniami użyteczności. Pierwsza ważna rzecz. Użytkownicy często nigdy nie trafiali do e-commerce'u z KFC.pl. To potwierdziły również dane z Google Analytics. Dla wielu osób naturalnym, i to też widzieliśmy na badaniach użyteczności, było wpisywanie w adres przeglądarki KFC.pl. I tam gubili się pośród kontentu, był też problem z batonami call to action i nigdy nie trafiali do e-commerce'u. Wielokrotnie podczas oglądania sesji i podczas badań użyteczności obserwowaliśmy, że użytkownicy nigdy nie używali rozwijanej nawigacji na stronie KFC. Problemem jest to w takim przypadku, że część użytkowników nie zna na pamięć, właściwie duża część nie zna na pamięć, a nawet nie orientuje się, jaka jest całościowa gama produktów w KFC. Dlatego część z nich nigdy mogła nie zobaczyć, że może kupić kawałki kurczaka, burrito, sałatki czy napoje. W dzisiejszych czasach jesteśmy przyzwyczajeni do linearnego konsumowania treści. Robimy to na Facebooku, robimy to na Instagramie, robimy to na Twitterze. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do scrollowania góra-dół, a tak właśnie robili użytkownicy poprzedniego rozwiązania KFC. I jest to na desktopie strata czasu, ale na mobilu mówimy już o problemie. Generalnie jest to czas, w którym użytkownik tak naprawdę albo powinien przejść do checkoutu szybciej, albo zapoznawać się z jakimiś nowymi produktami, adaptować nowe produkty. Jeden z największych problemów, który zaobserwowaliśmy i z którymi musieliśmy się uporać przy redesignie, to było porównywanie produktów. Porównywanie dwóch produktów czy zestawów. Obrazki bardzo często nie mówiły nam tak naprawdę, z czego składa się dany zestaw, a tak naprawdę porównanie kubełka Best of KFC dla 2 osób, a dla 4, czym się różni. Nie wiadomo, część osób faktycznie znajdowała przycisk więcej, ale był też problem z tym, żeby wyciągnąć z opisu, czym realnie różnią się te dwa produkty. Także to może zmniejszać adaptowanie nowych produktów i może też powodować, że użytkownicy ciągle kupują tak naprawdę to samo, nie sięgają po nowe produkty, bo nie widzą w tym różnicy. Użytkownicy nowi bądź tacy, którzy, tak jak mówiłem wcześniej, nie znają dobrze gamy produktowej KFC, nie mogli w łatwy sposób dowiedzieć się, czym dany produkt jest, czym jest Zinger. Musieli wyjść do strony contentowej ewentualnie, czego wiadomo, że nie chcemy. Podczas badań użyteczności
dostrzegliśmy wiele miejsc, w których był duży potencjał upsellowy. W dużym stopniu chodzi o miejsca, które realnie odwzorowują to, w jaki sposób KFC próbuje upsellować swoich klientów w restauracjach, a także miejsca, w których użytkownicy zaczynają edytować swoje zamówienia czy personalizować. Z takimi wnioskami i z takimi elementami prezentacji, jak pokazałem przed chwilą, pojawiliśmy się we Wrocławiu na kick-offie, gdzie dostaliśmy zielone światło na to, żeby kontynuować projekt i klient zgodził się z nami, że te założenia, które tutaj pokazaliśmy, że tak realnie może być. Ustaliliśmy również pewne zasady projektowe i mogliśmy przejść do tworzenia koru naszego rozwiązania, czyli do duszy naszego projektu. Chwilę o zasadach projektowych. Ustalenie, zapisanie, zaakceptowanie wspólnie z klientem konkretnych zasad projektowych pomaga w szybkim podejmowaniu decyzji w dalszym procesie projektowym, ale także chroni nas jako designerów. Na pewno każdy z Was miał sytuację, gdzie klient na późnym etapie projektu miał pomysły radykalnych zmian UX-owych. Także tutaj tego typu podejście pomaga trzymać projekt UX-owo w ryzach. Dusza rozwiązania. Dusza rozwiązania to najczęściej główny proces, który stanowi jakieś 30–40% całego projektu. I duszę rozwiązania najczęściej staramy się przygotować we Flying Bisons jako wersję najbardziej zbliżoną do UI-a produkcyjnego, ale nie jest to jeszcze UI produkcyjny. Dlaczego? Dlatego, że etap projektowania duszy kończy się badaniami na prototypie. W ten sam sposób projektowaliśmy mobilny system transakcyjny PKO24, w ten sam sposób projektowaliśmy POPA dla PKO i dochodzi do takiego ekstremum i wierzymy, że to jest najbardziej skuteczne w badaniach użyteczności, gdzie podczas badań w banku na prototypie użytkownicy próbowali logować się własnymi credentialami. Także to jest właśnie moment, w którym chcemy, żeby użytkownik bał się na interfejsie popełnić błąd. Przejdźmy do duszy. Uznaliśmy, że poprzednie menu było zbyt mało deskrypcyjne w porównaniu do tego, jak KFC sprzedaje w swoich restauracjach. Użytkownicy potrzebują obrazków, które przedstawiają to, z czym mamy do czynienia. Policzyliśmy też, że obecnie mamy około 150 produktów w e-commerce KFC, dlatego podjęliśmy decyzję, że w dużo lepszy sposób musimy pokazywać system podkategorii. Zdecydowaliśmy się na dużo większe packshoty produktów, tak żeby użytkownicy w szybszy sposób byli w stanie dokonać wstępnej selekcji i na tej podstawie wybrać co dalej. Zdecydowaliśmy się w dość radykalny sposób w porównaniu ze starą stroną zmienić podejście do sposobu porównywania produktów. Postanowiliśmy, że zestawy będą rozbite na elementy pierwsze. Przy takiej decyzji musieliśmy oczywiście uporać się z tym, w jaki sposób zaprojektować to na mobile. Mamy do czynienia z dużo mniejszym ekranem i tutaj oczywiście wymagało to od nas iterowania i sprawdzania w badaniach użyteczności z użytkownikami, która wersja jest najbardziej optymalna, aż w końcu doszliśmy właśnie do tej, która obecnie jest na stronie e-commerce'u. Lista produktów. Tutaj zbudowaliśmy zgodnie z zasadami projektowymi, zgodnie z tym, w jaki sposób użytkownicy w dzisiejszych czasach konsumują treści, limitless scrolla, czyli użytkownik może przeskrolować się przez wszystkie produkty. Dotknęliśmy również ułożenia produktów, czyli kolejności, w jakiej wyświetlamy produkty.
Stare ułożenie było zorientowane wokół wielkości produktu, czyli grander był porównywany do podwójnego grandera, grander box do podwójnego grander boxa i tak dalej, i tak dalej. Nowy układ zorientowaliśmy wokół wariantu, to znaczy podwójny grander box porównujemy z podwójnym grander menu do podwójnego grandera i w ten sposób mamy gradację treści. Użytkownicy dużo łatwiej mogą porównać ze sobą te warianty i podjąć szybciej decyzję. Umożliwiliśmy również użytkownikom w łatwy sposób dostęp do informacji na temat elementu pierwszego, czyli danego produktu. Jednym kliknięciem każdy użytkownik może sprawdzić, czym jest dany produkt i udało nam się tutaj jeszcze przemycić upsell, co jak najbardziej lubimy w e-commerce, ale przejdźmy już do kolejnych rozwiązań upsellowych. I rozwiązania upsellowe, tak jak powiedziałem wcześniej, głównie projektowaliśmy w analogii do restauracji KFC, ale nie tylko. Naturalnym problemem wynikającym z decyzji odnośnie zmiany podejścia do porównywania produktów oraz do zmiany kolejności jest pytanie, co z produktami, które mają mniej elementów pierwszych, a w szczególności jeden. Cóż, chcemy kapitalizować te różnice pomiędzy bardziej rozbudowanymi zestawami, a single produktami. Chcemy, żeby użytkownik mógł w bardzo prosty sposób dołożyć drobne produkty, frytki, napój. Bardzo ważnym elementem upsellu jest wymiana produktu. I to jest jeden z najlepszych momentów, w których możemy upsellować użytkownika. Dlaczego? Dlatego, że jest już on przekonany, że chce dokonać jakiejś zmiany w swoim zestawie. Jest otwarty na nasze sugestie. Dlatego w łatwy i użyteczny sposób chcemy sugerować, w jaki sposób skonstruować swój zestaw lub pozwolić spersonalizować go użytkownikowi. Upsell w pop-upie to jest upsell, który wyświetla się użytkownikowi w momencie, kiedy dodał coś do koszyka i taki upsell występował już na stronie KFC wcześniej, aczkolwiek stare rozwiązanie, stary pop-up nie był zaprojektowany, nie używał języka korzyści. Użytkownicy faktycznie dostawali te produkty, ale nie widzieli, że te produkty są realnie tańsze od tych, które mogliby wybrać z listy produktowej. Tak naprawdę my też byśmy się tego nie dowiedzieli, gdyby nie badania użyteczności, gdzie pamiętam przyszedł użytkownik, jakiś hard, naprawdę użytkownik KFC i sam nam powiedział, że te produkty są realnie tańsze. Zaprojektowaliśmy również upsell w koszyku. To jest upsell, który działa najefektywniej obecnie. Ma na celu sprzedać oczywiście te najmniejsze i pojedyncze produkty, takie jak sosy, napoje, desery. Wszystko, o czym opowiedziałem przed chwilą, było materiałem, z którym przyjechaliśmy do Wrocławia, prezentowaliśmy to pod koniec lutego tego roku jako duszę i rozmawialiśmy wtedy, akceptowaliśmy to z dyrektorem marketingu KFC oraz z digital managerem KFC. Jeżeli chodzi o UX, wszystko poszło OK. Dostaliśmy zielone światło. Jeżeli chodzi o UI, tutaj musieliśmy jeszcze popracować. Wynikało to z tego, że nasz UI poszedł troszeczkę za bardzo w stronę tego, w jaki sposób KFC komunikuje się w Stanach Zjednoczonych. Troszeczkę odbiegliśmy od tego, w jaki sposób KFC komunikuje się w Polsce, a komunikuje się troszeczkę inaczej. W Polsce KFC ma więcej brązu, tak konsumenci wolą. Dlatego troszeczkę tutaj pomieszaliśmy, zmieniliśmy kolory w niektórych elementach i w końcu dostaliśmy akcept na UI.
Po akcepcie duszy wykonaliśmy badania użyteczności na prototypie. I tutaj wyszło nam kilka ciekawych kwestii. O wszystkich nie będę mówił, ale najważniejsze i prawdopodobnie te, które miały największy impact na końcowe rozwiązanie, to zmiany na homepage'u w desktopie i w mobilu. Nasza pierwotna wersja, którą zaprojektowaliśmy do badań użyteczności, wyglądała tak. I tutaj dawaliśmy użytkownikom możliwość ucieczki do strony kontentowej i faktycznie to robili. Dlatego po badaniach użyteczności już nie mamy tak dużo produktów. Menu jest tutaj i produkty są schowane pod dropdownem. Ten sam zabieg dokonaliśmy na mobilu. Wyczyściliśmy mobile z produktów. Finalnie do końca kwietnia wyprodukowaliśmy ponad 200 unikalnych ekranów i przepracowaliśmy około 1000 godzin, czyli trochę więcej niż nasz budżet zakładał. Całość dewelopowała firma BSG z Wrocławia, która naprawdę zrobiła dobrą robotę. Mieliśmy bardzo mało czasu, a nasz design nie należy do tych najłatwiejszych do wdrożenia. Więc przyszedł ten pierwszy dzień wdrożenia, strona wystartowała. No właśnie, minus 20%, jeżeli chodzi o transakcje. No i czyli co, nie uciekliśmy przed kosztami pełnego redesignu. Pamiętam jak dziś całą noc w Analyticsie, całą noc w Full Story. Rano odbieram telefon z KFC. I słyszę, że mi gratulują. Mówię, okej, czego? Okazuje się, że w systemie sprzedażowym KFC widnieje bardzo dobry wynik, a to efekt źle zaimplementowanej analityki. Wyniki pierwszego miesiąca. Na całym ruchu revenue plus 23%. Konwersja plus 28%. Ilość transakcji plus 21%. Średnia wartość zamówienia 1,52 w górę. W czasie pierwszego miesiąca nie było żadnej dodatkowej kampanii wspomagającej start strony. Ruch był o 3% mniejszy. I powiem, że te wyniki pozwoliły, aby nasza praca i nasz projekt zwrócił się w 4 dni. Dodam, że jeszcze były wyniki mobilne. Tutaj zanotowaliśmy dużo większe, naprawdę dużo większe wzrosty, ale mamy też drugi miesiąc. I w drugim miesiącu zaczęliśmy już badać nowych użytkowników i powracających użytkowników, ponieważ w ten sposób powinno patrzeć się na konwersję, w szczególności konwersję. I tutaj, jeżeli chodzi o cały ruch, również notowaliśmy bardzo dobre wyniki, ale w szczególności wyniki mobilne to są te, z których jesteśmy najbardziej dumni. Konwersja nowych użytkowników w ruchu mobilnym plus 75%. Oprócz wykonania samego redesignu, który faktycznie zwiększy efektywność e-commerce'u, chcieliśmy zbudować platformę. Platformę, która umożliwi nam dalej ewolucyjny rozwój systemu, a nie rewolucyjny, czyli taki, jak dokonaliśmy tego przy redesignie. Ustabilizowaliśmy niedawno stronę na tyle, że mogliśmy zacząć pierwsze testy AB. Naszym pierwszym testem AB była próba jeszcze większego udaremnienia możliwości ucieczki do kontentu, czyli usunięcie przycisku menu. I usunięcie tego przycisku spowodowało, że reach, czyli dotarcie na listę produktową, konwersja zwiększyła się o 4%.
Nawet tak trywialny test, którym zawsze się tłumaczy ludziom, co to testy AB, zmiana koloru batonu i tak dalej. Zmieniliśmy ten kolor batonu w momencie, w którym użytkownik już może przejść do koszyka i to też dało nam uplift 2,38, jeżeli chodzi o konwersję z przejścia do listy produktów na przejście do samego koszyka. Jakie były czynniki tego, że udało nam się ten redesign zrobić w taki sposób, że faktycznie to nie było minus 20% na transakcjach? Korzystaliśmy od początku do końca z procesu, który zaprojektowaliśmy i wykonywaliśmy krok po kroku kolejne ruchy, które sobie wymyśliliśmy. Użyliśmy zasad projektowych i faktycznie przez cały czas trwania projektu korzystaliśmy z tych zasad i opieraliśmy się o te zasady. I bardzo ważne, ale nie najważniejsze, badania użyteczności. Badania użyteczności pozwoliły nam tak naprawdę konfrontować oczywiście nasze pomysły projektowe, które często są bardzo odlotowe, ale trzeba je skonfrontować. I pozwalały nam przekonywać też klienta do naszych racji. I najważniejsze to przede wszystkim zespół, którego z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować za uczestniczenie ze mną w tym projekcie. No i przede wszystkim też dziękuję Wam za uwagę i w przerwie chętnie odpowiem na wszelkie pytania, jeżeli ktoś będzie chciał się czegoś dowiedzieć. Dziękuję bardzo.